inteligentne zabawki, czyli wychowanie, edukacja na miarę XXI wieku. Proszę Państwa, myślę, że temat dzisiejszego spotkania jest bardzo nam bliski. Oczywiście z jednej strony pozostajemy nadal w kręgu innowacji, ale z drugiej strony będziemy mówili dzisiaj o rozwiązaniach, które są niezwykle ważne dla rodziców, ale także dla dzieci. Bardzo ważne jest także spotkać na swojej drodze osobę, eksperta, ekspertkę, która pomoże nam podjąć odpowiednie decyzje, wybrać właściwe kierunki i przyczynić się do sukcesu. Dzisiaj porozmawiam z moimi gośćmi, a będą to Anna Nikodym-Bilska, związana z branżą aerospace, która od lat zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych i zarządzaniem projektami B+R. Witaj, Aniu. Dzień dobry. Ania jest z nami w studio, a dzisiaj zdalnie są z nami Sylwia Domagała, która jest w Chicago w Stanach Zjednoczonych, i Barbara Domagała, cofounderki firmy Filber. Ania jest coachem innowacji, a Basia i Sylwia skorzystały z usługi coachingu innowacji w projekcie Innovation Coach. Witajcie. Witamy. Aniu, jesteś coachem innowacji, zarządzasz projektami, rozwijasz współpracę na linii nauki i biznesu. Powiedz proszę, czym jest dla Ciebie coaching i jakie elementy tego procesu coachingowego uznajesz za najważniejsze, najbardziej wartościowe i dla firmy, i dla siebie? Coaching jest dla mnie procesem, w którym wspieram firmę i tak razem odkrywamy i rozwijamy potencjał właśnie osób, które są w coachingu, czy właśnie tak jak w przypadku Innovation Coacha całej firmy. Jakie elementy są najważniejsze? Dla mnie najważniejsze jest chyba pierwsze spotkanie, pierwsza sesja, kiedy się poznajemy, kiedy nawiązujemy relacje. Wtedy wiem, czy będziemy mogli posunąć się dalej, czy firma jest w odpowiednim momencie i przyszła z odpowiednim nastawieniem, żeby rzeczywiście się rozwijać. Oczywiście bardzo ważne są też cele, które sobie nakreślamy podczas takiego spotkania. Ale właśnie ta relacja, którą nawiążemy podczas spotkania, zdeterminuje nam to, czy rzeczywiście one zostaną osiągnięte pod koniec takiego coachingu. Czyli relacja. I to, żeby była chemia między coachem a firmą. Pytanie do Filber w takim razie. Jakie były wasze początki w biznesie i czy od razu miał to być Filber? Na początku łączyłyśmy generalnie taką pracę na etacie właśnie z przekuwaniem swojego pomysłu w biznes. Wszystko zaczęło się od pierwotnej koncepcji. Był to miś urodzinowy. Powoli projekt, sama idea, produkt nabierał kształtu i gdy tak już się stało, to zdecydowałyśmy się na założenie spółki pod nazwą Filber, spółka ZOO. To było takie zwieńczenie właśnie naszej pracy nad brandem i gdy już miałyśmy i sklepem internetowym, i gdy już byłyśmy gotowe, ruszyłyśmy z działaniami mniej więcej na przełomie 2019-2020 roku. I od razu w tym świecie biznesu zostałyśmy mocno zweryfikowane poprzez sytuację zewnętrzną. Wtedy zapanowała pandemia COVID i musiałyśmy bardzo elastycznie, że tak powiem, zweryfikować i po prostu dostosować nasze działania, przede wszystkim strategię sprzedażową do panującej sytuacji. A to też od razu zweryfikowało, że jesteśmy bardzo zmotywowane do tego, żeby realizować nasz pomysł na biznes. Myślę, że takim dużym czynnikiem do tej motywacji było nasze wcześniejsze też doświadczenie. Basi długoletnie doświadczenie w sprzedaży, w biznesie, a moje też właśnie kilkukrotne takie doświadczenie we wcześniejszych startupach. Aniu, powiedz proszę, a jak z Twojego doświadczenia wygląda droga od pomysłu tak naprawdę do produktu, tak? Oczywiście po drodze jest jeszcze wiele kamieni milowych. Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby odnieść sukces? Wydaje mi się, że bardzo ważne jest w tym przypadku to, żebyśmy działali zgodnie ze sobą, czyli ten produkt, tak jak w przypadku Filber, wynikał z tego, czym dziewczyny były zainteresowane. I bardzo wiele kroków musiały podjąć, żeby rozwijać to wszystko i według mnie podjęły naprawdę dobre kroki.
kierowały się oczywiście też radami ekspertów, nie tylko moimi radami. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby spotkać właśnie takie odpowiednie osoby na swojej drodze, które zadają odpowiednie pytania i ukierunkowują rzeczywiście i wtedy można rozwijać taki produkt, no i rozwijać cały biznes. No właśnie, pytanie do Filber. Opowiedzcie proszę coś więcej o swoim produkcie, no bo jest on niezwykły pod wieloma względami. To jest miś, który może przemówić ludzkim głosem, ale zdradźcie nam kilka szczegółów. Tak, od samego początku przyświecał nam cel zastosowania siły wspierających słów, które, zwłaszcza wypowiedziane głosem bliskich osób, mają jeszcze większą moc. Słowa te stają się dialogiem wewnętrznym dziecka. Słowa te umieściliśmy w przyjaznej dziecku pluszowej zabawce, no i w konsekwencji powstał nasz produkt. Jest nim sensoryczny miś, w którego skład wchodzi pluszowa przytulanka, wykonana jest z pluszu minki, w całości wyszyta, czyli wyhaftowana buźka, nosek, brzuszek, w jakim celu zarówno struktura materiału, jak i wykonanie dostarcza dziecku podczas zabawy bodźców sensorycznych. Zabawka oczywiście jest bezpieczna, certyfikowana, a w sercu misia, w bardzo dobrze zabezpieczonej kieszonce, znajduje się moduł elektroniczny o bardzo wysokiej jakości odsłuchu, co jest niezmiernie ważne dla funkcji, jaką ma spełniać ta interaktywna zabawka. Produkt jest w całości polski. Pluszowego misia szyje szwalnia na terenie Małopolski, a ważny jest również fakt, iż produkt jest zrealizowany zgodnie z trendami europejskimi, czyli elektroniczna, stymulująca zmysły zabawka bez użycia ekranu. Nasza firma w tym momencie jest na etapie realizowania produktu, a właściwie całego systemu, w którym będzie zastosowana wysoka technologia i prace nad tym projektem trwają. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, że właśnie oczekujemy na wyniki finansowania. Natomiast koncepcja założenia tego właśnie nowego produktu powstały w czasie realizacji projektu z Innovation Coach z naszą Anią Nikodem-Wilską, za co serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli już właśnie z Państwem podzielić się efektami tych prac. A wracając do naszego misia, oczywiście szata zewnętrzna, forma naszej sensorycznej zabawki jest bardzo istotna, ale najważniejsze w naszym produkcie jest jego zastosowanie. Ponieważ tworząc firmę i produkt, tak naprawdę który oferujemy rynkowi, przyświecał nam od początku cel, aby poprzez tą zabawkę wspomóc wychowanie oraz edukację dziecka. Wszyscy znamy siłę wspierających słów. Te dobre, wypowiadane zwłaszcza głosem kochanych osób, powodują, że czujemy się dobrze i bezpiecznie. Takie słowa jak kocham Cię, jesteś dla mnie ważny, cieszę się, że jesteś, jestem przy Tobie, możesz na mnie liczyć. Te słowa mają wielką moc. To, co mówimy do dziecka, zarówno nasz komunikat, jak tembr naszego głosu, tworzą jego wewnętrzny dialog. Ono będzie tak o sobie myślało, będzie tak mówiło do samego siebie w dzieciństwie, a prawdopodobnie również w życiu dorosłym. A dzięki misiowi Filber dziecko może odsłuchiwać głosem bliskich osób nie tylko wspierające słowa, ale również mogą to być treści w formie bajek terapeutycznych oraz treści edukacyjne. Takich przykładów mamy wiele. Chciałam tu jeszcze powiedzieć, że bardzo ważny dla rozwoju dziecka jest głos mamy, co potwierdziły badania z Instytutu Medycyny Uniwersytetu Stanforda, które pokazały, że głos matki stymuluje obszary mózgu dziecka odpowiedzialne za mowę, słuch, ale również relacje interpersonalne. Warto dodać, że podczas wykonywania tych badań przez Instytut dzieci były stymulowane głosem kobiet, wręcz bliźniaczo podobnych do głosu mamy. Okazało się, że żaden inny głos nie wpływa w ten sposób na rozwój mózgu dziecka. W przypadku naszego misia ważnym jest właśnie połączenie pluszowej przytulanki ze wspierającymi treściami i głosem, ponieważ dziecko poprzez zabawę, poprzez przytulanie, a interakcję z misiem może uczyć się i wyrażać swoje uczucia.
Dziś może być oczywiście też towarzyszem dziecka i wspierać je w momentach, kiedy nie ma w pobliżu dziecka najbliższych. Dzięki temu rozwiązaniu ułatwiamy proces komunikacji, dodatkowo też wzmacniamy relacje z dzieckiem. Obecnie miś sprzedajemy poprzez e-commerce, ale też sklepy z zabawkami. Chciałam też powiedzieć, że nasz miś otrzymał 2 główne nagrody w konkursach. Była to Dziecięca Marka Roku oraz nagroda Top Influencer. Bardzo dziękuję. No, to niezwykłe, o czym mówicie. Gratulacje, bardzo budujące, że taka wspaniała innowacja powstała dzięki współpracy w ramach projektu Innovation Coach i jest doceniana w Polsce, ale chyba też na świecie. Właśnie, Aniu, chciałabym o tym porozmawiać. Jak oceniasz tą innowację na przykład w skali europejskiej? Bo wiem, że Filber startował też o finansowanie europejskie na realizację swojego projektu. Tak, jestem z tego bardzo dumna. Właścicielki bardzo pięknie przygotowały i dobrze wniosek. Teraz czekamy chyba na wyniki drugiej edycji, tak? Także trzymam kciuki. To znaczy tak, jeżeli chodzi o innowacyjność tego całego projektu, jest to naprawdę duża innowacja w połączeniu ze sztuczną inteligencją, o której już wspominała Basia, rzeczywiście ma szansę być game changerem na rynku i na pewno ma potencjał europejski. Myślę, że światowy również. Oczywiście istnieją konkurencyjne systemy, ale żaden z nich, według mnie, żadna z tych zabawek interaktywnych nie jest tak zaprojektowana, żeby rzeczywiście wspierać dziecko głosem bliskich, tak? I to jeszcze w tak dobrej jakości. Także ja wróżę temu naprawdę duży sukces i nieustająco trzymam kciuki za wyniki kolejnych konkursów. Powiedz proszę, jak długo trwała wasza współpraca w kontekście wypracowania tego finalnego rozwiązania, tak? Bo Filber przyszło z czymś do projektu, no a wyszło z pomysłem interaktywnej zabawki i powiedz, co się zadziało w międzyczasie, jak dużo czasu to zajęło, zanim doszłyście właśnie do tego, czym Filber powinien być? To świetne, o co pytasz, Kasiu, ponieważ w przypadku Filber takie założenia i ten zakres zmieniał się w trakcie coachingu, kiedy odkrywałyśmy kolejne możliwości na rozwój. Okazywało się, że być może gdzieś trzeba się ukierunkować inaczej, nawet zmieniając grupę docelową. Natomiast cały proces trwał około miesiąca, tak jak w projekcie Innovation Coach, przy czym myśmy się spotykały regularnie i rzeczywiście za każdym razem coś nowego wypracowywałyśmy, natomiast myśmy dogrywały szczegóły i szczegóły potencjalnych ścieżek rozwoju oraz finansowania. Także to była ciężka praca naprawdę ze strony dziewczyn, za co im ogromnie dziękuję, bo dałyście mi również bardzo, bardzo dużo dobrej energii, dzięki czemu wydaje mi się, że mogłyśmy tak super pracować przez ten cały miesiąc i naprawdę dużo zrobić. No właśnie, ale rynek zabawek jest bardzo konkurencyjny i tutaj liczą się szczegóły, więc pytanie do Sylwii i do Basi, jak sobie z tą konkurencją po pierwsze radzicie? No, jesteście też doświadczone w świecie biznesu. Jakich dobrych rad mogłybyście udzielić przedsiębiorcom, którzy stawiają swoje pierwsze kroki właśnie w zakresie takich projektów innowacyjnych, no i chcą łączyć tą innowacyjność chociażby w takiej branży właśnie jak edukacja czy też zabawki interaktywne? To może ja powiem, jeżeli chodzi o to, co wyróżnia naszą firmę, czy też powoduje, że jednak ona jest w jakiś inny sposób odbierana przez konsumentów. W samym naszym produkcie naszą przewagą jest możliwość nagrywania głosu bliskich osób, tak jak Ania to powiedziała, w najbardziej zbliżonej do naturalnej jakości dźwięku, ale też długość tego nagrania i odsłuchu jest niespotykana na rynku, w zabawkach oczywiście. Umożliwia to aplikowanie kilkunastu plików. Natomiast nie to najważniejsze.
Na pewno wyróżnia nas sam marketing, który opiera się na edukowaniu rodziców, ale też budowanie naszego brandu, które opiera się na filozofii zwiększania poczucia bezpieczeństwa u dziecka poprzez bycie kochanym, wspieranym, akceptowanym. Nasz miś sprawia, że zarówno rodzice, jak i bliscy stają się jeszcze lepszymi opiekunami. Tak jak wcześniej już wspomniałam troszeczkę na ten temat, poprzez to połączenie ciepła przedpolanki ze słowami pełnymi miłości, wsparcia, wypowiadanymi właśnie głosem bliskich, no to połączenie wspiera prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, a dziecko poprzez właśnie tą zabawę wyraża uczucia. Dodatkowo jest to wzmacniane bodźcowaniem poprzez sensoryczność misia, więc mamy tutaj zestaw kilku elementów, które wspólnie tworzą faktycznie unikatowość koncepcji systemu całego. Każdy miś poprzez umieszczone w nim treści jest dostosowany do aktualnych potrzeb emocjonalnych, edukacyjnych dziecka, a w niektórych przypadkach również ma zastosowanie terapeutyczne. Często w misiu są aplikowane bajki terapeutyczne, które są czytane przez mamę, tatę, wspierając w ten sposób trudny okres w życiu dziecka, co niewątpliwie oddziałuje też na całą rodzinę. Nasz miś odgrywa też często rolę społeczną, łącząc rodziny, które są w obecnych czasach często rozdzielone, mieszkające w różnych częściach Polski czy też nawet świata. Przygotowane przez członków rodziny treści są umieszczane w misiu, pomagają dziecku poczuć właśnie wsparcie, ciepło od całej rodziny, a to, jak wszyscy wiemy, buduje fundament bezpieczeństwa u dziecka. Podam tutaj dwa takie krótkie przykłady, jak miś Wilber na co dzień może pomagać naszym klientom. Pierwszy z nich to przykład rodziny, która właśnie mieszka w tym momencie na terenie kilku krajów w Europie. Rodzina w formie kilkunastu plików, w zawartości były to życzenia, bajeczki i nawet śpiewana głosem prababci piosenka uhonorowała najmłodszego członka rodziny, dziewczynkę, która mieszka poza granicami kraju. Rodzina zdawała sobie sprawę z tego, że w takim licznym składzie i na dodatek z prababcią, która jeszcze mieszka na terenie Polski, tak jak wcześniej powiedziałam, będzie ciężko im się kiedykolwiek spotkać i otulić dziecka, wyrazić miłość. Drugim przykładem zastosowania naszego misia będzie bajka terapeutyczna. Tutaj zwróciła się do nas mama kilkuletniego chłopca, który przeżywał bardzo trudny okres emocjonalnie, odczuwając bardzo wiele smutku, apatii. Pomogła mu tutaj nagrana głosem mamy bajka terapeutyczna o chłopcu, który zgubił uśmiech, która została oczywiście umieszczona w serduszku misia. Zastosowanie tego rozwiązania już po około miesiącu przyniosło pożądany skutek. Na twarzy chłopca nie tylko zagościł uśmiech, ale też zaczął się otwarcie komunikować z resztą rodziny. To, co nas wyróżnia, to również to, że współpracujemy ze specjalistami, psychologami. To oni pomagają nam, opracowują treści na misia, które są dostosowane do aktualnych potrzeb wspomagających, czy też terapeutycznych dziecka lub też grupy dzieci. Tworzymy w ten sposób unikatowe, dedykowane rozwiązania dla potrzeb indywidualnych, ale także dla grup dzieci. Z reguły są to klienci instytucjonalni. I tutaj mogę dać znowu przykład. W bieżącym roku, odpowiadając na potrzeby dużej grupy dzieci, kilkuset dzieci, były to dzieci z ukraińskich domów dziecka ewakuowane na teren Polski, przygotowaliśmy dedykowany produkt misia, który w swoim sercu zawierał bajkoterapię, elementy mindfulness oraz muzykoterapię. Warto tutaj dodać, że miś jest do wielokrotnego użycia, jest więc towarzyszem i takim wspierającym towarzyszem, który może towarzyszyć dziecku na dalszym etapie jego życia. Tak więc dzięki takim rozwiązaniom to zapewne dajemy dużą wartość na rynek.
To rzeczywiście znowu fantastyczna, budująca relacja, Basiu, ważna dla wszystkich rodziców. A Sylwio, gdybyś mogła powiedzieć o tych dobrych radach w biznesie, jak te innowacje wdrażać w takiej dosyć trudnej dziedzinie, jaką jest edukacja, prawda, jaką są zabawki, bo konkurencja jest naprawdę olbrzymia. Tak, zgadzam się z tym w 100% i faktycznie uważam z takiego praktycznego podejścia, że jest to wyzwanie, aby łączyć taką codzienną pracę biznesową, której celem jest generalnie dostarczenie wysokiej jakości produktu na rynek, więc te działania się skupiają na reklamie, na wysyłce, na kontakcie z klientem, a łączyć to właśnie z wdrażaniem innowacji, czyli generalnie nawet sposób myślenia, prawda, w kontekście właśnie takiej codziennej, bieżącej działalności i takiego wizjonerskiego podejścia różni się. Więc stąd faktycznie mam kilka rad dla każdego z przedsiębiorców, który pragnie wdrażać innowacje w swojej firmie. Przede wszystkim taką pierwszą radą myślę, że jest to, aby sięgać po pomoc, żeby sięgać po pomoc specjalistów z zewnątrz. W naszym przypadku na bieżąco cały czas monitorujemy właśnie dostępne programy, gdzie możemy sięgać porad, tak jak właśnie w Innovation Coach, porad specjalistów. Można trafić naprawdę do niesamowitych ludzi poprzez programy organizowane czy to przez instytucje rządowe, ale również też fundacje, stowarzyszenia, które skupiają się właśnie w otoczeniu przedsiębiorców czy startupów. Myślę, że to bardzo akceleruje i przyspiesza generalnie właśnie inkubowanie naszych pomysłów i wdrażanie ich, dostarczając realną wartość na rynek. Drugą taką radą byłoby to, aby zdefiniować i zweryfikować, jakie osobowości mamy w zespole. W naszym przypadku my sobie zrobiłyśmy testy Gallupa i pojawiły nam się też wyniki, które potwierdzają, że mamy zarówno i właśnie taką osobowość wizjonerską i stratega, również mamy takie cechy osobowości ku wdrożeniu, więc jakby to też nam ułatwiło później przekuć to w codzienność i też ułożyć, usystematyzować naszą pracę według właśnie naszych takich predyspozycji wrodzonych, naturalnych talentów, bo naprawdę jest to ważne, aby na co dzień jakby umieć podzielić obowiązki i też oczywiście konsekwentnie i systematycznie realizować je. Myślę, że taką ostatnią radą kluczową to też jest umiejętne poszukiwanie finansowania. Jakby w kontekście innowacji faktycznie jest to kluczowe, żeby mieć wizję na to, w jaki sposób chcemy po prostu zrealizować, czy to nasz pomysł na badania, rozwój, czy też już prototyp, czy komercjalizację. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że niewiele firm może sobie pozwolić na to, aby z takiej działalności bieżącej czy z zysków po prostu reinwestować te zyski właśnie na innowacje. Więc tutaj jakby też moją radą jest to, aby nie zniechęcać się, mieć dużo takiej cierpliwości i wytrwałości i poszukiwać ciągle jakichś programów, na przykład grantów z poziomu krajowego czy też nawet europejskiego. Bardzo dziękuję. Aniu, jak Sylwia wspominała, jest to wyzwanie, łączenie biznesu z innowacjami, tak, bo potrzeba i odpowiednich ludzi, którzy odpowiednio myślą, i środków finansowych. Co o tym sądzisz? I w ogóle jak postrzegasz swoją rolę w tym procesie jako ekspertki wspierającej? Ja tak naprawdę jestem takim pasażerem w samochodzie, który jest prowadzony przez kogoś z firmy albo tak cała firma w takiej przenośni. I ja siebie widzę w tym procesie jako taką osobę, która siedzi albo z mapą, tak, albo wpisuje jakiś tam adres w nawigacji, czy ma ciepłą kawę, żeby móc ją podać w odpowiednim momencie, albo chusteczki, tak, czyli tak naprawdę wspieram ten proces, zadając te odpowiednie pytania w odpowiednim momencie, żeby firma mogła się rozwijać. I żebyśmy mogli sobie razem nakreślać rzeczywiście te długofalowe plany, które w przypadku Filber udało nam się nakreślić. Wydaje mi się świetnie. Jestem przekonana, że dziewczyny je osiągną. Nie będę tutaj zdradzać szczegółów, bo to rzeczywiście są już szczegóły planu biznesowego. Natomiast zgadzam się całkowicie z Sylwią, że rzeczywiście trzeba być otwartym na czy rady, czy w ogóle kontakty z różnymi osobami i byciem otwartym na wszelkie możliwości, które się pojawiają, bo one się zawsze pojawiają.
Czyli w trakcie projektu może nam się zmaterializować i ryzyko, ale może też powstać jakaś możliwość poprawienia czegoś. I możemy wtedy modyfikować nasz projekt i te założone cele, żeby to wszystko dopełnić, a być może pojawią się nowe, długofalowe cele, które będą służyć rozwojowi zarówno firmy, jak i produktu. Myślę, że warto podkreślić to, co powiedziałaś, że jako ekspertka ty nie narzucasz, a wspierasz, a innowacja powstaje we współpracy. Tak. W tym ekosystemie firmy, ekspertki, eksperta i jest efektem takiej wspólnej burzy mózgów i konsensusu. Także na tym polega też między innymi usługa Innovation Coach. Ale chciałabym teraz jeszcze zadać pytanie Filbir, mianowicie powiedzcie proszę, czy sam projekt, ta współpraca nad wypracowaniem innowacji spełniła wasze oczekiwania? No i jakie macie plany na przyszłość? To może ja jeszcze też dodam. Faktycznie projekt Innovation Coach spełnił nasze oczekiwania. Ciężko może powiedzieć, czy to były oczekiwania na początku. Byłyśmy po prostu bardzo zmotywowane do tego, żeby dowiedzieć się, jak po prostu przekuwać faktycznie te nasze marzenia, które gdzieś tam cicho miałyśmy w naszych głowach, rozłożyć je na czynniki pierwsze, porozmawiać z ekspertem i w tym kontekście bardzo po prostu ten projekt, ten program spełnił nasze oczekiwania. Myślę, że tutaj sukcesem było to, że też dopasowaliśmy się bardzo z naszym coachem, czyli z Anią i tutaj Ania po prostu oprócz takiej wiedzy i pomocy w usystematyzowaniu w ogóle informacji na temat tego, czym jest innowacja, a co tą innowacją na przykład nie jest. Oprócz tego też wskazała nam, że każda innowacja, każda praca nad innowacją wymaga takiego podejścia projektowego i to też spowodowało, że poczułyśmy się bezpieczniej, czy poczułyśmy się takie ugruntowane w tym właśnie w tym naszym dotychczas przed programem chaotycznym podejściu i takim luźnym, można powiedzieć, luźnej realizacji tych naszych koncepcji. Więc może podam taki przykład, że nawet w kontekście jakby kontaktu z takimi potencjalnymi partnerami, zapraszając ich do współpracy nad innowacją, wcześniej wykonywałyśmy jeden krok do przodu i się wycofywałyśmy. A tutaj w trakcie czy po programie nabrałyśmy takiej pewności siebie, bo wiedziałyśmy, jak zaplanować i też w trakcie programu zaplanowałyśmy kolejne kroki właśnie do tego, jak wdrożyć innowacje. Więc mogę podsumować, że właśnie poprzez takie umiejętne zadawanie nam pytań, raz, że odkryłyśmy te możliwości, kierunki rozwoju, ale też po prostu usystematyzowałyśmy sobie to, jaki ma być ten kolejny krok i odważyłyśmy się myśleć długofalowo, co będzie za 5 lat, gdzie ten krok, który dzisiaj podejmujemy, ma nas doprowadzić. A co do właśnie naszych planów na przyszłość, faktycznie jesteśmy teraz w drugiej edycji Women Tech, więc oczekujemy na pozytywne informacje na temat właśnie finansowania. Rozmawiamy też również teraz obecnie z partnerami zagranicznymi. Są to instytuty badawcze, które również są zainteresowane żywo tematem, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogły też utworzyć takie konsorcjum międzynarodowe, by przeprowadzić też prace badawczo-rozwojowe, no i również wdrożeniowe. Tak więc chętnie będziemy informować o kolejnych krokach, no i o sukcesach, mam nadzieję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Aniu, dziękuję Basiu, Sylwio za dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dzisiaj mieliście okazję poznać ciekawą firmę, ale myślę również, że bardzo ciekawy produkt, no i przede wszystkim inspirującą historię. Ale także mieliśmy okazję dzisiaj zagłębić się w to, na czym polega współpraca firmy z ekspertką i jak powstaje, jak tworzy się ten proces kreowania innowacji. Ja już dziękuję dzisiaj Państwu i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.